Cześć, to ja Justa, witam Was w kolejnym mini odcinku 45 o zasadach animacji ze studia Walta Disneya. Dzisiaj zajmiemy się zasadą drugą, czyli wyprzedzaniem. O co w tej zasadzie chodzi? Idea polega na tym, że zanim zaczniemy rysować na przykład skaczącą postać, to ona najpierw musi wykonać jakiś ruch poprzedzający to, że zaraz skoczy. Czyli na przykład będzie musiała zgiąć kolana. Ja na tym filmiku pokazuję nie tyle co skaczącą postać, jak się przekonacie, ale kolejnego mojego bohatera z serii Największy Skarb Świata, który jest bardzo żywiołowy. Właśnie, ciekawe czy można zanimować ruch postaci dziecka, które ma ADHD, przecież ono wiecznie wykonuje jakiś dziwny ruch. Bohater, który też ma na imię Adam, tak jak Szczurek z pierwszej części, jest pełnym życia właśnie chłopczykiem, który będzie w nowych przygodach Kingi i jej przyjaciół będzie sprawiać różne kłopoty. Na tym obrazku Adam po prostu nie biega, nie turla się, ani nic takiego, ani nie skacze, ale właściwie wykonuje ruch, coś takiego jakby chciał zrobić salto, albo ewentualnie, właściwie nie, on po prostu się podnosi i chce chodzić na rękach. Zanim więc zobaczymy Adama, który po prostu podnosi się na tych swoich rączkach, on musi wykonać jakąś wcześniejszą czynność, która będzie nas przygotowywała do tego, że on zaraz zmieni swoje położenie, czyli będzie stać na rękach. Czyli przez pierwsze urywki widzimy tak naprawdę Adama, który jest odwrócony do nas plecami. W zasadzie to on tak jakby już po prostu próbuje wykonać ruch porównywalny do tego, jakby chciał zrobić fikołka, ale tylko po to, żeby móc się odwrócić i być na rączkach. Czyli pierwsza czynność zapowiadająca to, że zaraz Adam wstanie na rękach, jest taka, że widzimy ruch poprzedzający wykonanie kolejnej czynności. Mówi się o tym właśnie zasada po polsku wyprzedzenie, bo to właśnie przygotowuje nas do wykonania po prostu kolejnego ruchu, który był następstwem ruchu poprzedniego. W tym stylu wiecie, polskie tłumaczenie po prostu tych zasad, ja się nimi sugeruję. Innymi słowy, ta zasada mówi o tym, że na przykład zanim ptak będzie latał, musi się unieść do nieba, prawda? Ewentualnie właśnie zanim bohater zacznie robić fikołka, czy tam stać na rękach, jest w pozycji po prostu trochę innej. Wykonuje czasami drobny ruch, który po prostu ma nas przygotować, że on zaraz zrobi coś zupełnie innego. Jeśli pominęlibyśmy po prostu ten efekt, jeśli pominęlibyśmy ten czas czekania na ten ruch główny, byśmy tak powiedzieli, to moglibyśmy dostać taki komediowy efekt. Oczywiście takie efekty komediowe też są mile widziane w komediach na przykład. Idzie bohater i nagle nie wie co się dzieje i dostaje grabiami. No przecież ten bohater, który dostał grabiami, nie spodziewał się tego, że idzie sobie prostą ulicą i nagle dostanie grabiami, jak w starych komediach, nie? Ani nie jest w sytuacji zawodnika, na przykład judo, który podnosi rękę, zanim po prostu wykona kolejny cios, tak jakby przygotowując się do zrobienia kolejnego kroku. Możemy powiedzieć, że Adam w tej naszej tutaj animacji przygotowuje się do stania na rękach albo do po prostu biegu, czyli na przykład zanim bohater zacznie biec, to po prostu musi się na przykład odwrócić, a potem dopiero podnieść nogi i oczywiście ruszyć do biegu. Na tej animacji widzicie kilkanaście moich postaci w szkicach takich fazowych, które pochodzą z moich wcześniejszych animacji, właściwie z serialu Całkiem Nowa Baśń i tam mamy na przykład Srokę Tosię, która właśnie zanim zacznie fruwać, to po prostu musi rozłożyć skrzydła chociażby, prawda? Albo mamy tam Gucia i Basię, czyli takie inne dzieci, które grają w piłkę nożną. Jest tam na przykład także Rysica w klatce, która ma pewną minę. W trakcie
tych ujęć jest pokazany również Adam, czyli ten nasz nowy bohater z kontynuacji przygód Kingi, jak kamera zmienia swoje położenie, ale to już jest kolejna zasada, o której dowiecie się w następnych filmikach. I widzimy się ponownie w kolejnych refleksjach na temat 12 metod animowania według animatorów od Walta Disneya.